Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś zrobimy wymianę oleju w motocyklu Yamaha XTZ 750 Super Tenere. Zapraszam. Witajcie. W tym roku wiosna zaskoczyła mnie niczym zima drogowców i nie zdążyłem wymienić przed sezonem oleju w mojej maszynie. Jest to Yamaha XTZ 750 Super Tenere. Zapewne większość motocyklistów wie doskonale, jak robić podstawową obsługę swoich maszyn. Natomiast przyznam szczerze, że mimo paru lat doświadczenia, kiedy kupiłem ten motocykl i musiałem zrobić pierwszą wymianę, nie do końca byłem pewny, które dokładnie śruby muszę odkręcić, gdzie dokładnie zajrzeć, żeby znaleźć filtr. Niby była serwisówka, ale nie była dla mnie do końca jasna. Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, co odkręcić i jak przeprowadzić całą wymianę oleju w tym motocyklu. Zaczynam od zdjęcia osłony pod silnikiem, która trzyma się na 3 śrubach. Jedna jest tu, druga jest tam i trzecia jest od spodu. Następnie muszę zdjąć siedzenie i prawy boczek. Być może przy oryginalnym siedzeniu nie jest konieczne zdejmowanie samego siedzenia, u mnie jednak nie da się zdjąć boczka bez zdjęcia siedzenia. Jeśli chodzi o sam boczek, to trzymam się tutaj na jednej śrubie i na takich dwóch, nie wiem jak to nazwać, bolcach. Jeden wchodzi w to miejsce, drugi wchodzi tutaj w bak. No, tu jest jeden. Tu jest drugi i tyle. No i już jesteśmy. Mamy dostęp tutaj do zbiorniczka. Teraz rozgrzeję silnik. Ciepły olej będzie nam lepiej spływał. Także odpalam, zostawiam go aż się nagrzeje. Minęło kilka minut, silnik już się rozgrzał. Czuję, że tutaj w zbiorniczku, że olej też już jest gorący. Może jeszcze nie ma optymalnej temperatury pracy, ale na pewno jest już bardzo ciepły, także będę go gasił, nie ma co dłużej. Zgaszony, od razu ciszej, przyjemniej i zaraz będziemy zlewać olej. W tenerce mamy 2 korki spustowe, jeden z silnika, który znajduje się w tym miejscu, o tutaj, natomiast drugi jest korkiem spustowym z tej miski zbiornika oleju i go widać, o, spróbuję się nie oparzyć, to jest w tym miejscu dokładnie. Jak już spuściliśmy olej, to czas dostać się do filtra oleju. On jest przykręcony tutaj tą pokrywką. Raz, 2, 3, 4, 5 śrub. Dokładnie 5 śrub trzeba odkręcić. Trzeba spojrzeć, które trzymają tą pokrywkę. Nie pomylcie się, podkreślam to tylko i wyłącznie dlatego, że sam się pomyliłem i odkręciłem jedną albo 2 śruby więcej, a to był błąd. Ale na szczęście nic się nie stało. Także biorę się za odkręcanie i wyjmujemy filtr oleju. Staram się nie pomylić tych śrub, bo one mają różne długości, więc takie odkładam, żeby trafiły w to samo miejsce. Już spływa olej. Już się klapka poluzowała. Teraz trzeba uważać. Dobra, dajmy mu chwilę. Bo tu w tym miejscu jest tulejka z o-ringiem. I trzeba uważać, żeby tej tulejki i tego o-ringu nie zgubić. Ostrożnie, powoli. Teraz Wam pokażę tą tulejkę z o-ringiem. Tutaj jest filtr. O. Trzeba go potem włożyć tak samo. Trzeba zwrócić uwagę, że on w jednym kierunku tylko pasuje. Jak widzicie.
bo on tu jest ślepy. Także o, wycieram ręce i już Wam pokazuję, o co tu chodzi. Ok, spójrzcie. Tutaj mamy nasz filtr. Nasz filtr łapie ostrość. Złap ostrość, proszę. O, nasz filtr z tej strony jest ślepy, to idzie do góry. Tutaj jest taki wystający element, to idzie w dół. To jest nasza pokrywka. I teraz, jak widzicie, ona się trzyma na 5 śrubach. Tu jest tulejka z o-ringiem. Tego nie zgubcie. To bardzo ważny element. O, ta tulejka z o-ringiem. Wam to może wypaść przy zdejmowaniu, więc uważajcie. Tu jest o-ring, który uszczelnia filtr. Ja go nie wymieniam, bo go wymieniałem przy poprzedniej wymianie. Ten jest jeszcze tutaj ładnie wystaje, także na pewno się uszczelni. Poprzedni już był na płasko. Też się uszczelniał, ale nie ryzykowałem zostawiania go. I jak widzicie, jest 5 śrub, każda innej długości. Także one staram się trzymać je w takim układzie, jak były wkręcone. Tak samo wracają potem do silnika. Przeczyszczę to, włożę nowy filtr, przykręcam wszystko i będziemy zalewać olej. Tak, i tutaj teraz istotne, tym w dół. Widzicie? Tak było, tak musi być z powrotem. O, w ten sposób. Nowy filtr przygotowany. Czyszczę tutaj, żebyśmy nie mieli później wycieków. Ok. Dobra. To już chyba. Ok. Także wkładam śruby w tej samej kolejności, co były wcześniej. Co teraz? Teraz je dokręcamy. Ja przy tak małych śrubach wkręcanych w aluminium nie bardzo ufam temu, że nie przeciągnę takiej śruby, więc będę je dokręcał kluczem dynamometrycznym. Serwisówka tutaj zaleca 10 Nm raptem, czyli naprawdę małą siłę, także nie będę ryzykował, że przekręcę jakiś gwint. Te śruby muszą jednocześnie być dokręcone wystarczająco mocno, żeby zapewnić tutaj szczelność, chociaż przy o-ringach to nie jest aż takie trudne. Ale wolę nie ryzykować. Mam tutaj mały klucz dynamometryczny. O, i to jest naprawdę niewielka siła, te 10 Nm, także mam wrażenie, że ledwo co je dokręciłem. Pewnie gdybym na czuja to robił, to bym pociągnął mocniej. A myślę, że tutaj nie ma co. Teraz śruba spustowa. Ona ma tutaj podkładkę miedzianą. Ja za każdym razem tą podkładkę wymieniam. Nie ryzykuję wycieku, a taka podkładka to jest naprawdę jakieś grosze. Że nie sądzę, że tutaj warto zostawiać starą. Oczywiście można, ale nie ma co. Zawsze jest to jakieś dodatkowe ryzyko wycieku.
Tutaj serwisówka podaje z kolei 35, nie, przepraszam, tutaj podaje 30 Nm, a w drugim korku podaje 35, także ok. Przestawimy teraz sobie na 35 i zaraz dokręcę jeszcze drugi korek. Wszystko dokręcone jak należy, zgodnie ze specyfikacją momentów. Także wlewam świeży olej. Po wlaniu około 2 litrów zaczynam lać nieco wolniej, bo całe 4 litry się tutaj nie mieszczą w tym zbiorniczku. Tylko jest, jeżeli dobrze pamiętam, około 3. Więc jak się napełni zbiorniczek, to odpalimy na moment, żeby zaciągnął olej do silnika i potem uzupełnimy. Wlałem już jakieś 3 litry. Teraz jest niby stan, ale to jest tylko w zbiorniczku, więc odpalam go na moment. I teraz widać, że zeszło. Czyli zaciągnięte do silnika, uzupełniamy do stanu. No, muszę jeszcze trochę dolać. Już niewiele. Serwisówka podaje 4 litry i 100 ml. 4 litry już wlałem. Także jeszcze seteczka. I powinno być ok. Możecie się śmiać, że robię to z aptekarską dokładnością, ale tutaj takie mam podejście i tyle. Wy możecie to robić po swojemu. Seteczka dolana. Jeszcze sprawdzam. Teraz silnik powinien popracować około 10 minut, żeby olej się rozgrzał. No i słuchajcie, no i to jest tyle, tak? Teraz odpalamy silnik na około, nie wiem, 10 minut, żeby olej się rozgrzał. Na rozgrzanym oleju jeszcze sprawdzamy, czy stan się zgadza. No i już, no i olej zmieniony. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i zapraszam na następne filmy.